Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. W dzisiejszym filmie omówię Wam, jak wyglądają drogi w Słowacji. Jest to drugi film z serii o drogach w innych krajach. Pierwszym był film o drogach w Czechach. Nieformalny plan autostrad w ówczesnej Czechosłowacji powstał w 1935 roku. Droga miała połączyć Pragę z najbardziej wysuniętym na wschód terytorium Czechosłowacji, Rusią Karpacką. Obecnie jest to obwód zakarpacki w Ukrainie. Pierwszy odcinek autostrady na terenie ówczesnej Słowacji zaczęto budować w roku 1976 pomiędzy obecną granicą z Czechami do miejscowości Kuty. Aktualna długość autostrad wynosi 550 km, w tym 30 km w półprofilu, a kolejnych 34 jest w trakcie budowy. Istnieją również drogi ekspresowe, których jest 313 km, w tym 57 km w półprofilu, natomiast w budowie jest 46 km. W Słowacji na 1000 km² powierzchni kraju przypada około 17,5 km autostrad i dróg ekspresowych, czyli nieznacznie więcej niż w Polsce, gdzie jest około 16,5 km. Przez ostatnie 5 lat w Słowacji oddano do ruchu łącznie 117 km nowych odcinków. W Polsce w tym czasie oddanych zostało 1432 km, czyli w przeliczeniu na wielkość kraju około dwukrotnie więcej. Oczywiście duże znaczenie ma przy tym to, że większość terytorium Słowacji jest górzysta. Pełna sieć autostrad i dróg ekspresowych w Słowacji ma liczyć około 1904 km. Gdyby wszystkie plany zostały zrealizowane, to docelowa sieć ma być prawie o połowę gęstsza niż my mamy w planach, około 39 km na 1000 km² powierzchni w Słowacji w porównaniu do około 26 km w Polsce. W Słowacji znaki kierunkowe mają przeciwnie niż w Polsce kolor zielony na autostradach, a niebieski na pozostałych drogach. Znaki z odległościami są wykonane również odwrotnie niż w Polsce. Na górze jest odległość do najdalszego miasta, a na dole do najbliższego. W ostatnich latach trwa regularna wymiana znaków kierunkowych według nowego wzoru. Wcześniej używane były znaki identyczne jak u zachodnich sąsiadów Czechów. Nowe oznakowanie autostradowe jest w Słowacji świetne. Są zastosowane duże, równe i przejrzyste tablice. Każda strzałka odpowiada swojemu pasowi ruchu. Obecnie w Słowacji są 4 autostrady i raczej nie będzie ich więcej. Autostrada D1 to główna droga w kraju przechodząca równoleżnikowo. Zaczyna się na węźle z autostradą D2 w południowo-zachodniej stronie Bratysławy i przez Trnawę, Tręczyn, Żylinę, Popraw i Preszów dochodzi do Koszyc. Bratysława i Koszyce to 2 największe miasta w kraju. Do tej pory wybudowanych zostało 402 km, w budowie jest 28 km, natomiast w planach są 82 km. Docelowo D1 ma mieć 512 km i ma zostać doprowadzona do przejścia granicznego z Ukrainą do wsi Zachor. Po ukraińskiej stronie znajduje się miasto Użhorod. Obecnie budowane są 2 kluczowe odcinki D1. Jeden między Żyliną a Martinem, Wrótki, z najdłuższym budowanym tunelem na Słowacji. Jest to tunel Wisznowe długości 7,5 km. Tutaj warto wspomnieć, że pierwsze prace przy budowie tunelu rozpoczęto już w 1998 roku, czyli 26 lat temu. Na tak duże opóźnienie wpływ miało kilka czynników. Geologia Karpat, ale przede wszystkim finansowanie. Pierwotnie zakładano budowę z funduszu partnerstwa publiczno-prywatnego. Kolejny rząd był bardziej skłonny do finansowania z Unii Europejskiej, co przeciągało fizyczne rozpoczęcie prac. Gdy zagwarantowane było już finansowanie, do realizacji wybrano firmę o złej reputacji, Salini, która nieudolnie prowadziła pracę, co w konsekwencji doprowadziło do zerwania umowy. Wszystko to spowodowało opóźnienie o wiele lat. Obecnym wykonawcą jest Skańska, która, jak na ironię, w 2012 roku wygrała pierwszy przetarg na tę budowę, lecz wpłynęło odwołanie. Planowany termin oddania tego odcinka to 2025 rok. Kolejny budowany fragment tej kluczowej dla Słowacji inwestycji to odcinek z Chubowa do Iwachnowa wraz z tunelem Cebrat długości 3,6 km. Tutaj konieczna była zmiana pierwotnej trasy tunelu z uwagi na wykryte osuwisko, co wydłużyło tunel z 2 km do obecnych 3,6, przez co oczywiście wydłużył się cały proces inwestycji. Również skutkiem złego trasowania tunelu jest zniszczony obszar naturalny, gdzie miała pierwotnie przebiegać droga wraz z portalem tunelu. Wspomniany fragment będzie stanowił obwodnicę Rużomberka, co pozwoli odciążyć miasto od ruchu tranzytowego. Planowany termin oddania odcinka to 2025 rok. Po oddaniu tych 2 fragmentów, żeby połączyć Bratysławę z Koszycami,
Brakować będzie tylko jednego fragmentu D1 z Turnawy do Chubowa. W 2009 roku rozpoczęto nawet pierwsze prace przygotowawcze, lecz prowadzone były one w obszarze chronionym Natura 2000. Organizacje ekologiczne złożyły skargę do Komisji Europejskiej za naruszenie europejskich dyrektyw. Na podstawie skarg i podejrzeń Europejski Bank Inwestycyjny zawiesił finansowanie projektu, co ostatecznie zablokowało budowę w Dolinie Wagu. 15 lat temu, od rozpoczęcia niedokończonej inwestycji, pozostawiono zdewastowany teren i środowisko. Tereny te można obserwować do dnia dzisiejszego w rejonie węzła D1, Turany, dalej Sutowo, Kralowan aż do Chubowa. Konieczna była zmiana projektu na wariant z tunelami Korbelka i Hawran. Obecnie oczekuje się na wydanie decyzji środowiskowej. Cała autostrada D1 posiada 2 pasy w każdą stronę z 2 wyjątkami. Z Bratysławy do Trnawy droga posiada 3 pasy w każdą stronę. Trzeci pas uzyskano kosztem pasa awaryjnego. Natomiast 7-kilometrowy fragment D1 koło wsi Shiroke to odcinek jednojezdniowy. W ciągu tego odcinka znajduje się najdłuższy obecnie tunel w kraju, Branisko, długości 5 km. Autostrada D2 to jedyna spośród autostrad i dróg ekspresowych, która jest wybudowana w całości. Droga przebiega południkowo, a jej długość to 80 km. Prowadzi od granicy z Czechami przez Bratysławę do granicy z Węgrami i stanowi w południowej części zachodnią obwodnicę Bratysławy. Trasa na całej długości posiada przekrój 2 jezdni o 2 pasach ruchu. Autostrada D3 przebiega południkowo i obecnie otwarte są 2 odcinki, które nie są ze sobą połączone. Autostrada D3 zaczyna się na zachód od Żyliny, gdzie odchodzi od autostrady D1. Długość tego fragmentu to 11 km. Następnie od Żyliny do Czadcy droga jest w planach. Budowa 3 odcinków o łącznej długości 22 km ma się rozpocząć w 2026 roku. Jednak trudno wyrokować, czy to się uda, ponieważ poprzednia decyzja środowiskowa straciła ważność przez zbyt długie zwlekanie z zapewnieniem finansowania dla tej inwestycji. Żeby rozpoczęcie prac w 2026 roku było możliwe, to konieczne będzie sprawne uzyskanie nowej decyzji środowiskowej i przetarg musiałby przebiegać bez odwołań, co w większości przypadków jest bardzo trudne. Obecna droga między Żyliną a Czadcą jest bardzo zatłoczona, a szczególnie uciążliwa jest sygnalizacja świetlna w Radoli, gdzie często tworzą się gigantyczne zatory, co mocno utrudnia poruszanie się tranzytem w stronę Czech i Polski. Następnie wybudowany jest odcinek z Czadcy do granicy z Polską w Zwardoniu długości 21 km. 6 km wybudowanych jest w pełnym przekroju, natomiast pozostałe 17 km w półprofilu. Tak samo zresztą jak droga ekspresowa S1 po polskiej stronie. Docelowo D3 będzie miała 66 km, a obecnie wybudowana jest połowa z tej długości. Autostrada D4 docelowo będzie miała 48 km długości i będzie stanowiła północną, wschodnią i południową obwodnicę Bratysławy. Prowadzić będzie z Austrii do Austrii. Do tej pory wybudowano 33 km. Pomiędzy autostradą D1 a D2 w ciągu D4 ma zostać wybudowany najdłuższy tunel drogowy w Słowacji. Będzie to tunel Karpaty długości aż 10 km. Uzupełnieniem sieci autostrad są drogi ekspresowe. Docelowo ma ich być 8. Żadna z nich nie jest na razie wybudowana w całości, a budowa 2 z nich, czyli R5 i R8, nie została w ogóle jeszcze rozpoczęta. Najdłuższa obecnie droga ekspresowa to R1 długości 179 km. Trasa rozpoczyna się w Trnawie, po kilku kilometrach przecina się z D1 i dalej prowadzi na wschód przez Nitrę, Zwoleń do Bańskiej Bystrzycy. Docelowo droga ma dojść do D1, do Rużomberka, jednak na razie są to bardzo odległe plany z uwagi na górzysty teren, co wymaga wielu tuneli. Droga R2 ma długość 68 km, a kolejnych 23 jest w budowie. Długość planowanej trasy to aż 337 km. Trasa ma się rozpoczynać w Tręczynie i przez Zwoleń ma dojść do Koszyc. Droga R3 byłaby najkrótszą i najszybszą trasą z Warszawy i Krakowa do Budapesztu i dalej do krajów bałkańskich. Jest to międzynarodowy korytarz E77. Planowo przetnie Słowację jak gdyby na wpół z północy na południe. Docelowa długość trasy to aż 185 km, jednak wybudowanych jest zaledwie 20, a tylko 6 jest w budowie. Jej planowany początek to granica polsko-słowacka w Hyżnem, gdzie będzie się łączyć z planowaną drogą ekspresową S7 po polskiej stronie.
Tu warto zaznaczyć, że trasa przez Hyżne jest najbardziej obciążoną ze wszystkich dróg z Polski na Słowację. Do Rużomberka R3 budowana i planowana jest w przekroju jednojezdniowym z rezerwą na drugą jezdnię. Obecnie możemy korzystać z obwodnicy Trzciany, Orawskiego Podzamku oraz Dolnego Kubina, gdzie rozważana jest przebudowa w obecnym śladzie obwodnicy lub budowa całkiem nowego przebiegu R3 z 2 tunelami. Budowana jest natomiast obwodnica Twardoszyna. Mimo że będzie mieć zaledwie 5 km, to odciąży Orawę od wielokilometrowych zatorów, które tworzą się w tym mieście. Najbardziej będzie brakować 2 odcinków R3 pomiędzy Twardoszynem a Orawskim Podzamkiem, dzięki którym wyprowadzony by został całkowicie ruch tranzytowy z orawskich miejscowości. Na węźle Likawka na północ od Rużomberka trasa R3 połączy się z D1. Jak zostanie dalej poprowadzona droga, na tę chwilę nie wiadomo. Są analizowane 2 warianty. Pierwszy z nich jest taki, że R3 ma być poprowadzona z miasta Martin do miasta Żar nad Chronem. Tam wspólnie z R1 ma dojść do miasta Zwoleń i dalej na południe całkowicie nowym śladem do granicy słowacko-węgierskiej do miasta Sachy. Drugi wariant jest następujący. Około 3 km na wschód od węzła Likawka trasa E77 ma zostać poprowadzona planowaną drogą R1 z Rużomberka do Bańskiej Bystrzycy. Na chwilę obecną nie podjęto ostatecznej decyzji, która z tych dróg będzie budowana. R4 to trzecia droga prowadząca do naszego kraju. Jest to planowana międzynarodowa trasa Via Carpatia, która zaczynać się będzie koło Barwinka, gdzie około 2027 roku powinna zostać otwarta droga S19 po naszej stronie granicy. Dalej przez Świdnik, Preszów i Korzyce trasa dojdzie do granicy z Węgrami. Z planowanej długości około 130 km wybudowanych jest około 50 km, w tym na długości 35 km droga poprowadzona jest wspólnym śladem z D1, natomiast kolejne 4 km są w budowie. Z Barwinka do Preszowa do wybudowania jest ponad 60 km R4. Obecnie na tym fragmencie kierowcy mają do dyspozycji jedynie obwodnicę Świdnika. W najbliższych latach mają trwać analizy, w jakim przekroju budować trasę, czy będzie to droga jedno- czy dwujezdniowa. Następnie budowana jest właśnie obwodnica Preszowa po północnej stronie miasta. Trasa ma zostać otwarta w 2027 roku. W ciągu tego fragmentu będą 3 tunele. 2 są już wybudowane, a trwa budowa trzeciego. Na węźle Preszów Północ droga połączy się z wybudowaną już zachodnią obwodnicą miasta. Z Preszowa do Koszyc poruszamy się wspólnym śladem z D1, aczkolwiek znaki o tym nie informują. Na znakach widzimy jedynie numer D1. Od węzła Koszyce Wschód do węzła Koszyce Południe trwa budowa obwodnicy miasta. Formalnie jest ona w ciągu R2, jednak będzie to wspólny przebieg z trasą Via Carpatia. Obecnie przez Koszyce poruszamy się drogą dwujezdniową, która jednak prowadzi przez miasto, gdzie mamy skrzyżowania jednopoziomowe i sygnalizację świetlną. Od węzła Koszyce Południe do granicy z Węgrami droga ekspresowa R4 jest już wybudowana. Pozostałe planowane drogi ekspresowe to R5, R6, R7 i R8. Uzupełnieniem sieci autostrad i dróg ekspresowych są drogi krajowe. W Słowacji to drogi kategorii pierwszej, które posiadają numerację jedno- i dwucyfrową. Natomiast uzupełnieniem sieci dróg kategorii pierwszej są drogi kategorii drugiej. Są oznaczone 3-cyfrowymi liczbami. Na ogół są numerowane w sposób ciągły od 101 wzwyż. Drogi kategorii drugiej są odpowiednikiem polskich dróg wojewódzkich. W Słowacji w obszarze zabudowanym można się poruszać z prędkością 50 km/h, a poza obszarem zabudowanym 90 km/h. Maksymalna dopuszczalna prędkość na słowackich autostradach dla samochodów osobowych i motocykli wynosi 130 km/h. Przez całą dobę, czyli tak samo jak w Polsce, trzeba jeździć z włączonymi światłami do jazdy dziennej. Opłaty. Winiety w Republice Słowackiej są dostępne od kilku lat tylko w formie elektronicznej. Można wykupić winietę na 10 dni, miesiąc oraz rok. Nie trzeba przyklejać naklejki na przedniej szybie, lecz należy jedynie zarejestrować swoją tablicę rejestracyjną online. Aktualnie opłaty obejmują około 622 km autostrad D1, D2, D3 i D4 oraz dróg ekspresowych R1, R2, R4 i R6. Wszystkie płatne odcinki są oznaczone znakami drogowymi. Bezpłatne są tylko krótkie odcinki stanowiące niektóre obwodnice. Kilka z nich znajduje się blisko naszej granicy. Wyjeżdżając na Słowację przez Hyżne,
Nie musicie uciekać z obwodnic Trzciny i Orawskiego Podzamku na R3, bo są bezpłatne. Wjeżdżając przez Barwinek można ominąć Świdnik obwodnicą. Natomiast jadąc przez Zwardoń musimy już mieć winietę, chyba że planujemy zjechać tuż za przejściem granicznym. Omówię teraz różne fakty oraz ciekawostki związane z drogami w Słowacji. Na razie nie ma połączenia dwóch autostrad w północno-wschodniej części Wrocławia. Mimo że D1 przecina się z D4, to mamy kuriozalną sytuację, gdyż nie da się na razie przejechać z jednej na drugą drogę. Konieczne było ogłoszenie odrębnego przetargu na dokończenie węzła na przecięciu tych autostrad. Wygrała go polska firma Budimex. Budowany węzeł będzie węzłem typu turbina. Obecnie trwa budowa kilku łącznic. W wielu miejscach po obu stronach granicy czesko-słowackiej drogi mają ten sam numer. Jest to zaszłość po wspólnym państwie, czyli Czechosłowacji sprzed 1992 roku. Przykładem może być autostrada D2 lub drogi krajowe nr 11, 49 i 57. Słowacja sąsiaduje z 5 krajami, a połączenia autostradowe ma z Czechami, Austrią i Węgrami. Przy granicy z Polską istnieje fragment autostrady koło przejścia w Zwardoniu, ale dalej z Czadcy do Żliny nie ma autostrady. Natomiast żadnego połączenia Słowacja nie ma z Ukrainą i raczej za szybko mieć nie będzie. Pomiędzy Słowacją a Polską istnieją tylko 3 przejścia dla ciężarówek. Są to Zwardoń na S1, Hyżne na DK7 oraz Barwinek na DK19. Jak na granicę, która ma aż 541 km, jest to bardzo mało. Jednak istnieje, można powiedzieć, 4. połączenie, prawie bezkolizyjne przez Czechy. Jadąc przez Cieszyn i mosty koło Jabłonkowa, mamy tylko jedno rondo po czeskiej stronie Cieszyna i dalej dojeżdżamy do granicy ze Słowacją drogą w pełni bezkolizyjną, choć w dużej części jednoliniową. Za granicą znów mamy fragment kolizyjny, bo brakuje 1,5 km drogi R5. Znaczenie tego połączenia wyraźnie spadnie za jakiś czas, gdy po naszej stronie ukończona zostanie obwodnica Węgierskiej Górki w ciągu S1. Wtedy dla większości podróżujących lepszym wyborem będzie jazda przez Zwardoń. Jak mówiłem wcześniej, autostrada D1 pomiędzy dwoma największymi miastami, czyli Bratysławą i Koszycami, nie jest jeszcze ukończona. Jednak możemy powiedzieć, że od około 2 lat te miasta są już ze sobą połączone siecią autostrad i dróg ekspresowych, ale nie słowackich, lecz węgierskich. Trasa prowadzi przez Budapeszt, a czas podróży jest podobny do tego, gdy będziemy poruszali się po niekompletnej D1. Słowacja, a właściwie Czechosłowacja po I wojnie światowej, w spadku po Austro-Węgrzech, odziedziczyła ruch lewostronny. Podobnie było w polskim zaborze austriackim. W Polsce zmiana ruchu na prawostronny nastąpiła bardzo szybko, bo już w 1922 roku. Czechosłowacja nie wdrożyła zmiany aż do wybuchu II wojny światowej. Dopiero aneksja przez Niemcy spowodowała wprowadzenie ruchu prawostronnego przez okupantów na terenie całej dzisiejszej Słowacji. Najdłuższym mostem w Słowacji będzie budowana estakada w ciągu R2 pomiędzy wsiami Krivan a Mytna długości 5 km. Najwyżej położoną drogą krajową pierwszej kategorii jest droga 72 łącząca Kralową-Lechotę z Breznem. Kręta bitumiczna szosa przecina w poprzek pasmo Tatr Niżnych, a jej najwyższym punktem jest przełęcz Czertowica, sięgająca 1238 metrów nad poziomem morza. Z kolei najwyżej położona w ogóle droga bitumiczna prowadzi do schroniska Śląski Dom na wysokości 1670 metrów w Tatrach Słowackich. Nie jest ona ogólnie dostępna dla ruchu samochodowego, natomiast przeciwnie niż np. na drodze do Morskiego Oka w Polsce, osoby korzystające z noclegu w Śląskim Domu mają możliwość legalnego wjazdu na tę drogę za dodatkową opłatą. Słowacy mają swoją drogę 66. Przebiega ona od granicy z Polską w Jurgowie do granicy z Węgrami i przecina najpiękniejsze tereny Słowacji. Tatry Wysokie, Słowacki Raj, Tatry Niżne oraz kilka parków narodowych. Zahacza też o Poprad i Bańską Bystrzycę. Droga jest kręta i przechodzi przez kilka górskich przełęczy. Świetna trasa, by poznać ten kraj. Jednymi z najpiękniejszych dróg na Słowacji są Droga Wolności i Tatrzańska Droga Młodości. Stanowią one ciąg, który zaczyna się na przejściu granicznym z Polską na Łysej Polanie. Dalej trasa poprowadzona jest kawałek po wspomnianej przed chwilą drodze 66,
a potem po drodze 537. Biegnie u podnóża Tatr Wysokich i na dystansie niemal 80 km ani razu nie przebiega poniżej wysokości 700 metrów nad poziomem morza. W najwyższym miejscu, w okolicach Szczyrpskiego Plesa, droga poprowadzona jest na wysokości 1264 metrów nad poziomem morza. Jedna z polskich dróg mogła być słowacka. Mówimy o wszystkim znanej drodze z Łysej Polany do Tatrzańskiego Morskiego Oka. Spór o tę drogę rozegrał się podczas zaborów w 1902 roku. Przed austro-węgierskim sądem spierała się Galicja, część Polski będąca pod zaborem austro-węgierskim, i Węgry, do których wówczas należała Słowacja. Węgrzy chcieli włączenia okolic Morskiego Oka do ich terytorium. Polską stronę w procesie reprezentował lwowski profesor prawa Oswald Balzer. Balzer wygrał ten proces i doprowadził do ustanowienia granicy w Tatrach pomiędzy Galicją a Węgrami zgodnie z polskimi oczekiwaniami. Granica w ustanowionym wtedy przebiegu obowiązuje do dziś i jest granicą państwową między Polską a Słowacją, a droga należy do Polski. W uznaniu zasług pana profesora nosi ona do dziś jego imię. Jedną z najbardziej charakterystycznych budowli drogowych na Słowacji jest Bratysławski Most SNP. Jest to most nad Dunajem z charakterystycznym pylonem, zwieńczony, położonym na wysokości ponad 84 metrów, latającym spotkiem, w którym znajduje się restauracja ze 130 miejscami siedzącymi. Wewnątrz lewego filara pylonu umieszczono windę, w prawym filarze znajdują się schody ewakuacyjne. Most ten był na czołówce bratysławskiego studia czechosłowackiej telewizji. W Polsce nowe drogi klasy A i S zazwyczaj otrzymują numer drogi, którą zastępują. Jak wspomniałem w różnych filmach, nieraz dzieje się tak, gdy z punktu widzenia całości sieci nie ma to sensu. Słowacka sieć autostrad i dróg ekspresowych ma własną numerację, która nie trzyma się na siłę starych numerów dróg. Jest to docelowo dużo lepsze rozwiązanie. Natomiast warto mieć świadomość, że w trakcie powstawania nowej drogi numery zmieniają się przez to bardzo chaotycznie. Na brakujących fragmentach autostrady D1 zobaczymy numer 18, podróżując po D3 wjeżdżamy na fragment drogi 11 itd. Na końcu spostrzeżenia moje odnośnie dróg w Słowacji. Na minus jest to, że stosunkowo wolno budują drogi. Cały proces budowy trwa o wiele dłużej niż w Polsce. Na pewno wpływ ma na to górzysty teren kraju. Na plus chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to winiety elektroniczne. Jedna opłata za przejazd wszystkimi drogami bez budowania i zatrzymywania się na punktach poboru opłat. Winietę można kupić na cały rok i jeździć dowoli po autostradach, a opłata jest stosunkowo niska. Druga rzecz to to, na co często zwracam uwagę. Proszę zobaczyć na połączenie autostrady D1 i R4 koło Koszyc. Nie trzeba w żaden sposób poszerzać łącznicy, a dostępne mamy 2 pasy na wprost oraz 2 pasy w prawo. Świetne rozwiązanie minimalnym kosztem. Pomyślmy, ile korków byłoby mniej w naszym kraju, gdyby tak wykonać oznakowanie poziome i pionowe. Dziękuję za uwagę. Film pomogli mi zrobić Dawid, Krzysztof Kleiner, Kuba Urbański, Łukasz Mańka, Łuki, Patrako Wiatrako oraz Tomasz Dado. Pozdrawiam, Radek.